Dziś na warsztacie komputer z procesorem 386SX o zawrotnej prędkości 33 MHz. Zainstaluję na nim Windows 3.11 na karcie Compact Flash o pojemności 2 GB. Normalnie 386 nie jest w stanie obsłużyć tak dużego dysku, ponieważ nie obsługuje adresowania LBA. I tutaj z pomocą przychodzi XT-IDE Universal BIOS. Na początek muszę skonfigurować kartę sieciową. Jest to karta Genius na złączu ISA. Ustawiam boot ROM 64 kB. Zapis ustawień i restart komputera. Aby wystartować ze stacji dyskietek, wciskam A na klawiaturze. I już można instalować DOS. Na początek zakładam partycję przy pomocy fdiska. Restart komputera. Aby wystartować ze stacji dyskietek, wciskam A na klawiaturze. Uruchamiam z obsługą CD-ROM. Teraz formatuję dysk z opcją przeniesienia systemu na dysk C. Po zakończeniu formatowania kopiuję pliki instalacyjne Windows na dysk C. Ciekawostka: płyta CD została nagraną w 1999 roku. Nadal działa i pliki się bez problemu kopiują. A w tym roku skończyła 24 lata. Rozpoczyna się instalacja w trybie tekstowym. Wybieramy tutaj ścieżkę, typ karty graficznej, monitora i myszy. Druga część instalacji przebiega już w trybie graficznym. Niestety nie działa mi myszka. Podejrzewałem awarię w samej myszy, jednak już po realizacji tego nagrania okazało się, że winny jest kontroler IOTO. Kopiuję na dysk pliki DOS, zapomniałem wcześniej ich skopiować. Kopiuję także sterowniki, paczkę zawierającą TCP/IP. Po kolejnym restarcie próbuję uruchomić Windows, wita mnie taki miły komunikat o niekompatybilności z DOSem 7. Domyślnie system Windows serii trzeciej nie może zostać uruchomiony w trybie rozszerzonym z systemu MS-DOS 7.1, dostarczanego z systemami Windows 95 OS R2 i Windows 98. Dlatego nie można go używać na partycji FAT32. Na szczęście istnieje narzędzie 3xStart, przy pomocy którego zhakuje DOS. Hak ten modyfikuje plik IOSYS. Po kolejnym restarcie mogę już włączyć Windows, wpisując polecenie win. System Windows 3.11 uruchamia się. Niestety, bez myszki dość kiepsko się go obsługuje. Mimo wszystkich trudności i wyzwań, udało się zainstalować i uruchomić system Windows 3.11 na komputerze z procesorem 386SX.
Choć brak działającej myszki stanowi utrudnienie, można próbować posługiwać się klawiaturą i wykorzystać dostępne polecenia tekstowe. Warto zauważyć, że używając tak starej technologii, jaką jest Windows 3.11, można przenieść się w czasie i przypomnieć sobie, jak wyglądał komputerowy świat sprzed lat. Pomimo ograniczeń sprzętowych, to cenne doświadczenie pozwala docenić postęp technologiczny, jaki od tamtej pory zaszedł. Bez wątpienia komputery i systemy operacyjne stały się bardziej zaawansowane, wydajne i intuicyjne, umożliwiając nam wydajną pracę i korzystanie z różnorodnych funkcji.